nazywam się Jacek Michalak. Jestem nauczycielem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzeniu Podlaskim. Jestem trenerem praktycznej nauki zawodu. Praktycznej nauki zawodu przygotowującej absolwentów szkoły do tego, aby w następnym etapie kształcenia wybrali, czy mogli wybrać technologię żywności. Jeśli chodzi o lata doświadczenia, jako kucharz na stanowisku kucharza w zakładzie gastronomicznym pracowałem 12 lat i teraz obecnie od 7 lat jestem nauczycielem praktycznej nauki zawodu w szkole. W ramach codziennych obowiązków współpracujemy z różnego rodzaju firmami, restauracjami, aby uczniowie w trakcie nauki mogli zobaczyć, jak funkcjonują zakłady gastronomiczne. Jeśli chodzi o taką branżę ze strony globalnej, czy firmy przemysłowe zajmujące się technologią żywności, w tym przypadku najczęściej współpracujemy z naszą miejscową dużą mleczarnią Stomlek, która produkuje sery długo dojrzewające. Tam uczniowie mogą zobaczyć od podstaw, od przyjęcia na przykład mleka do momentu wyprodukowania sera i cały ten etap produkcji zgodny z HACCP-em, czyli z bezpieczeństwem żywności, jest wykonywany. Jak firma funkcjonuje. Wybierając kierunek kształcenia, sugerowałem się swoimi zainteresowaniami. Jednym z nich była motoryzacja, która odeszła na dalszy plan, a skupiłem się bardziej na rozwoju w kierunku gastronomicznym, gdzie zacząłem swoją ścieżkę edukacyjną od wybrania szkoły właśnie zawodowej, właśnie w kierunku gastronomicznym. Następnie ukończyłem technikum gastronomiczne i uzyskałem tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych, co otworzyło mi drogę do wybrania właśnie kierunku studiów. W danej dziedzinie zainteresowało mnie to, że mogłem sprawiać przyjemność swoim bliskim swoimi wyrobami kulinarnymi. Dodatkowym motywatorem do tego, żeby tutaj pracować w tej branży, widzieć jak najwięcej, było to, że w mojej rodzinie ze względu na zamiłowanie do kulinariów powszechna była nadwaga i błędy żywieniowe, bo nie zawsze to, co jest pyszne, jest zdrowe, a chciałbym, żeby móc połączyć te dwie rzeczy. I tutaj właśnie taka motywacja dodatkowa, zdrowie, to było to, co mnie zmobilizowało do tego, żeby wybrać ten kierunek. Najlepsze strony tej branży są takie, że można pracować z ludźmi, można się cały czas rozwijać, poznaje się nowe osoby. Bardzo często to są znane osoby, ikony gastronomii w Polsce, często też na świecie, ponieważ tutaj bardzo często współpracujemy z takimi ikonami, mamy bardzo dobrych kucharzy w Polsce i tutaj ta możliwość spotykania się z takimi osobami, też jak uczniowie moi spotykają się z takimi osobami, pozwala im na rozwijanie swoich możliwości, zachęcają się do tego zawodu, bo dla mnie sukcesem zawodowym jest to w obecnej chwili, pracując jako nauczyciel, jest to, że po prostu uczniowie wybierając ten zawód, gdy spotykam absolwenta po jakimś czasie, a takie spotkanie z takim uczniem, który ten zawód wybrał, dalej go pielęgnuje, dokształca się w tym kierunku, daje mi dużo energii. To jest dla mnie chyba najlepsza nagroda, jaką mogłem dostać.
najtrudniejsza część, najgorsza, no to chyba wydaje mi się, że te rzeczy, które nie są związane z gastronomią. To cała pozostała część, ta oprawa, a chodzi konkretnie o sprawy administracyjne i prowadzenie wszelkiej dokumentacji, która nie jest związana stricte z technologią żywności czy gastronomią. Zawsze gdzieś próbowałem zasięgnąć dodatkowych umiejętności. Czy to była praca wykonywując cateringi dla różnych instytucji, firm, czy dla osób prywatnych. Też to było z biegiem czasu prowadzenie szkoleń. Każde to doświadczenie dawało mi motywację i dodatkowe umiejętności. Bardzo lubię na przykład, jeśli chodzi o kursy, prowadzić takowe, ponieważ mam do czynienia z ludźmi w różnym wieku. I okazuje się, że osoby z dużym doświadczeniem gastronomii, ale prywatnie, też potrafią mnie nauczyć nowych doświadczeń. W danym sektorze, moim zdaniem, najważniejsze jest doświadczenie. Myślę, że dobrze jest, gdy ono jest podparte wiedzą, którą uzyskaliśmy na swojej ścieżce edukacyjnej, czy to w technikum, czy studiując technologię żywności i żywienia. Najlepiej, gdy połączymy wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną, to da nam jest kluczem do sukcesu, ponieważ czasem nie znając podstaw teoretycznych nie jesteśmy w stanie wykorzystać w 100% swoich umiejętności. To mając teoretyczną wiedzę na przykład na temat zachowania białka w danych temperaturach, wiemy jaką obróbką termiczną odpowiednio je przygotować, wiemy w jaki sposób je zabezpieczyć, żeby utrwalić żywność. Też podczas przygotowywania, żeby utracić jak najmniejszą ilość substancji odżywczych. Dlatego chcąc osiągnąć sukces, musimy tą całą wiedzę, umiejętności praktyczne i teoretyczne mieć opanowane w jak najwyższym poziomie. Branżę żywieniową czeka prawdziwa rewolucja. Dieta staje się bardziej roślinna. Społeczeństwa, chcąc chronić środowisko, będą sięgać po produkty, których wytworzenie jest bardziej ekologiczne. Teraz konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na etykiety, na skład, w jaki sposób dany produkt został wykonany i w jaki sposób to wpłynęło na środowisko, w jakich jest po prostu opakowaniach, czy opakowania szkodzą środowisku, czy są biodegradowalne. Takie elementy w przyszłości myślę, że będą nieodzowne, ponieważ gastronomia, technologia żywności stwarza bardzo duże zagrożenie, jeżeli jest w nieodpowiedni sposób prowadzona, generuje bardzo duże zanieczyszczenie dla środowiska. Dlatego i konsumenci, i producenci muszą stawać sobie naprzeciw i w jakiś sposób współpracować w służbie ochrony środowiska. I jeszcze tutaj bym do podstaw wrócił, bo tutaj wypowiadam się w skali przemysłowej, a przechodząc w branżę stricte gastronomiczną, to sposoby obróbki termicznej, na przykład nowoczesne technologie, na przykład gotowanie w niskich temperaturach, pasteryzacja, takie naturalne utrwalanie żywności, naturalne przetworzenie żywności. Pracujemy nad tym, żeby
wykorzystać inne białka, nie tylko białka pochodzenia zwierzęcego, żeby można było zastępować je białkami pochodzenia roślinnego. Na przykład świetnie nadają się do tego warzywa strączkowe, prawda? Musimy się skupić na tym, żeby jak najmniej zanieczyszczać środowisko, a wiemy sami, że produkcja mięsa czerwonego, a jakże nawet z drobiu, powoduje bardzo duże zanieczyszczenia. Bardzo istotne jest również bezpieczeństwo żywności. Określenie punktów krytycznych. Taką nauką zajmującą się tym odłamem nauki są przepisy HACCP-owskie i one mówią o tym, w jaki sposób musi być wszystko skonstruowane, czy chodzi o maszyny, w jaki sposób musi funkcjonować taki zakład, jaki musi być układ funkcjonalny danego zakładu, żeby ograniczyć w jakiś sposób zanieczyszczenia czy środowiska, czy żywności i żeby je zminimalizować. Kolejnym czymś nowoczesnym w technologii żywności to jest handel elektroniczny, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Teraz nie trzeba wychodzić z domu. Firma nie musi jeździć na jakieś duże konferencje, targi, aby zakupić jakiś produkt. Można to zrobić czy w małej restauracji, siedząc za biurkiem na zapleczu, albo wystosowując elektroniczne zamówienie do jakiejś dużej firmy dla dużego przedsiębiorstwa. Kolejnym ułatwieniem jest digitalizacja restauracji. Kiedyś trzeba było drukować paski. Jeżeli się kończyła jakaś potrawa w restauracji, trzeba byłoby przepisywać wszystko ręcznie. W dzisiejszych czasach wszystko jest robione elektronicznie. W zasadzie za kliknięciem klawisza Enter wiele czynności się wykonuje samo. To jest taki dodatkowy, to ma swoje dobre i złe strony. Wymaga od pracowników większej wiedzy, bo on musi dodatkowo obsługiwać takie urządzenie. Kolejna rzecz to zarządzanie, cyfrowe zarządzanie żywnością. Kolejną rzeczą, która ma swoje bardzo dobre i złe strony, jest robotyka w zakładach gastronomicznych. Też bardzo często właśnie zastępowani jesteśmy robotami, maszynami bardzo wyspecjalizowanymi. Odnośnie do ścieżki zawodowej, porównując czasy obecne i czasy, w których ja nabywałem doświadczenia przez ukończenie szkół i pracę, uważam, że miałem trudniejszą sytuację kiedyś, niż jest teraz. Co mam na myśli? Chodzi mi konkretnie o to, że kiedyś nie było czegoś takiego jak doradztwo zawodowe. Uważam, że ono powinno być na wyższym poziomie niż jest obecnie, ale bardzo ułatwia to wybór młodego człowieka. Młody człowiek jest uświadomiony, ja nie byłem, jakie są zawody, w jakich branżach można pracować, co można później wykonywać, jakie są zarobki, bo to jest bardzo częste pytanie młodych ludzi, ale przede wszystkim powinniśmy się kierować nie zarobkami, nie tym, kim będziemy, bo to wszystko przyjdzie z czasem. Pamiętajcie o tym, że jak wybierzemy zawód, który kochamy, nie przepracujemy ani jednego dnia w życiu. To, jeżeli robimy coś, co sprawia nam przyjemność, będzie powodowało, że nie będziemy liczyć każdego dnia od wypłaty do wypłaty, tylko będziemy cieszyć się z tego, co robimy i każda chwila spędzona w pracy będzie dawała nam przyjemność. Osoby, które rozpoczynają działalność w branży, chciałbym ukierunkować, ponieważ branża jest bardzo szeroka i tutaj możemy być jako absolwenci technologii żywności, dorabiając sobie niewielkie kwalifikacje, szkołę podyplomową, co nam też daje możliwość rozwoju, pracować od
siłowni. Ktoś, kto lubi gotować, może wybrać kierunek właśnie pracy w restauracji. Tam to jest kreatywna praca, rozwijająca możliwości. Praca w restauracji niekoniecznie może się odnosić do pracy samego kucharza albo pomocy kuchennej, a może być również menadżerem w danym lokalu, czyli ma możliwość realizacji się, jeżeli lubi zarządzać ludźmi, jeżeli ma do tego predyspozycję. Jeśli chodzi o branżę przemysłową, tutaj też bardzo duże pole do popisu ma taka osoba. Praca na przykład w jakichś przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, na przykład, czy to jest jakaś mleczarnia, można się ukierunkować pod tym kątem. Czy to jest firma produkująca zdrowe żywienie, promująca zdrowe żywienie i robiąca eventy, prawda? Bardzo bogata oferta pracy w kierunku technologii żywności. No, zachęciłbym wszystkich do tego, aby ten kierunek wybrali. Branża jest bogata, branża ma ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. W obecnych czasach bardzo trudno jest znaleźć osobę, która byłaby w stanie w 100% zaspokoić dane stanowisko, prawda? Każdy jeszcze musi się douczać. Dodatkowo, jeżeli ktoś lubi, i też mówię, różne są odłamy, po prostu nie mamy co się ograniczać. Możemy też pracować w takich miejscach jak Sanepid, która bada żywność pod kątem mikrobiologicznym, prawda? To też jest wtedy praca państwowa. Także mówię, jeśli chodzi o możliwości, są bardzo duże, trzeba tylko chcieć, no i podjąć odpowiednie decyzje. Ale pamiętając o tym, żeby to sprawiało przyjemność.